Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na Filipinach. Jesteśmy w miejscowości El Nido i jak możecie zobaczyć, chciałem pokazać, są skutery, bierzemy skuter i jedziemy pozwiedzać okolice. Mamy już skuter wypożyczony, 500 zapłaciliśmy, czyli lekko ponad 30 zł. Maszyna Honda Civic, bierzemy. Dobra i śmigamy, bo jest już trochę późno. Tankujemy nasz skuter za 150 peso, to prawie 2 litry wyszły. Zatrzymaliśmy się jeszcze teraz na krótką przerwę na śniadanie, obiad w sumie już. Co tam świecisz właśnie? Co tam jest? Ledwie co widać przez te szyby, tak się teraz odbija, ale ja widzę tutaj, warzywka są, tu jakieś mięsko jest. Ja myślę, że coś wybierzemy, Jest. tak? Coś się znajdzie. Złożyliśmy już zamówienie, zaraz Wam pokażemy co. Wybraliśmy sobie kilka rzeczy. Dość tanio tutaj jest i Pani jeszcze nie miała w ofercie jajek smażonych, ale ma tutaj, mówi, jak chcecie, to Wam mogę usmażyć takie. Mam nadzieję, że będą rozlewające się. Bardzo często jest jeszcze tak, że jest woda darmowa w tych restauracyjkach, o jedną ręką nie naleje. Częściej niż rzadziej, na pewno. Pani już nam ponakładała, ale spróbowaliśmy i tak pyszne jedzenie, że jeszcze dobraliśmy sobie po takiej małej porcji. Tutaj Pani nie daje na takie małe talerzyki, jak już to znacie, tylko na takie talerze z przegródkami. Tak wygląda moja porcja i jeszcze będą jajka. I tak wygląda kompletne filipińskie śniadanie w naszym przypadku. Jest ta dynia, jest kurczak curry, ryż, do tego są jajka smażone. Marika ma bakłażana i 2 porcje warzyw smacznego. Smacznego. 390 peso zapłaciliśmy, czyli to wychodzi jakieś 24 zł. A na jedzenie full i było A. tak smacznie, że z chęcią bym tutaj przyjechała jeszcze później. W drodze powrotnej, jak Pani będzie miała otwarte, za lekko ponad 3 zł Pani sprzedaje kokosy zimne. Zaraz spróbujemy. Lubię słodkie, bo nie wszystkie są słodkie. Zimne, tak jak Pani obiecała? Lodowaty. Teraz Marcin próbuje. Jak? Zimny? Orzeźwiający. Bardzo dobry, zimny. Słodki? Nie jest za słodki właśnie. Kojarzę też na Filipinach słodkie. Nie wiem skąd mi się wzięło. Ten nie jest słodki, ale też nie jest taki cierpki, bo niektóre są cierpkie, więc ten bardzo dobrze chłodzi. El río fluye, nunca solo está, solo está. El río fluye, nunca. Ale numer. Pani nie chciała być nagrana, jak bierze pieniądze, bo my tutaj byliśmy 2 lata temu i nam się wydaje, że nie płaciliśmy, więc nie wiem, czy po prostu gdzieś nie kasują nas teraz ekstra za ten parking. To nie są duże pieniądze, ale wiecie, tam gdzie można skroić białego, no to kroją. A tutaj skuterów nie brakuje, także 20 tu, 20 tam, Tak. no i weźcie jakie to są pieniądze. 10 osób przyjedzie, to jest 200. No to tuk-tuk musi się najeździć ile, żeby zarobić. Tutaj to jest 100 tych Skuteru skuterów stoi. No właśnie, to tu jest naprawdę dobry biznes. A bileciku żadnego nie ma. Jesteśmy już na plaży i zobaczcie, jakie piękne widoki. Palmy wystające, wysokie, jeszcze z kokosami. Są restauracje na plaży, więc też coś zjecie. Są miejsca, gdzie możecie się wymasować. Ceny zaczynają się od 500 peso, czyli lekko ponad 30 zł. Tak wygląda plaża Napcan Beach. W tą stronę trochę słońce świeci, więc te kolory ciemne. Tu kolega już Marikę zaczepia. Tak to wygląda w drugą stronę. I to mi się podoba na takiej plaży. Cennik niedużo, jakiś lekki barek. Pamiętam, że mieliśmy dobry masaż na Napcan Beach, więc postanowiliśmy, że się przymasujemy na takiej plaży za 30 zł. To dobra cena, podobna do tej tajskiej? Wydaje mi się, że taniej trochę tutaj. Że Nawet. taniej jest, okej. Godzina 30 zł. Więc chwila relaksu dla nas teraz. Wzięliśmy sobie szwedzki masaż, tak się to tutaj nazywa. Tak jak Wam powiedziałem, po 30 zł godzinka. Ale pani uciska.
Dobry start. Plecy i głowa, ramiona też zrobione. Pani teraz przeszła do nóg. Teraz panie wzięły się za masowanie przodu. Zaczynają od nóg. Jesteśmy już po masażu. Fajnie mnie pani wyklepała, podobało mi się. I powiem wam, że jak będziecie, to spróbujcie takiego masażu na plaży, bo te drobinki piasku, które się dostają do oliwki i później trą waszą skórę, no to robią różnicę, jeżeli zrobicie sobie gdzieś w salonie, tak jak jest w Tajlandii. Tak. Tutaj jest od razu taki skrab całego ciała, mi się to podobało. Lekko jeszcze też wtedy tak reagujecie, nie podniecająco, ale to jest takie uczucie, że wam ciarki przechodzą czasami, jak pani tam przeciągnie tymi No. rękami. A Marcinowi musiało się podobać, bo zostawił napiwek. A toż to niecodzienność. I jak pani, w ogóle też były jaja, bo pani później głowę Marcinowi masowała i przyszła, tak wiecie, no zanim stanęła i miała głowę właśnie po kroczu. No i Marcin, o, so good. Ale nie, bo pani mnie tak A złapała. pani bo złapała Marcina tu bardziej, ja widziałam. ja tego jakby nie zwróciłem uwagi, że pani wsadziła mi krocze na głowę. Tak, a pani mówi tak, uj, sorry, toś tam dwa kroki do tyłu zrobiła, zaczęliśmy się wszyscy śmiać, a to nie o to chodziło, bo właśnie Marcina gdzieś tu masowała po Tak, brzuchu. złapała mnie gdzieś tutaj, Tak, no. ale dopiero fajnie. zobaczyła, że weszła Marcinowi tak na głowę. Jak weszliśmy na tą plażę, najpierw poszliśmy w prawo, tam się wymasowaliśmy, a teraz idziemy w lewo do końca i tam ponoć Marika znalazła jest jakiś punkt widokowy. Idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało wszystko z dwóch stron, bo tutaj jest jakby taka plaża bliźniaki z jednej i z drugiej strony. Zaraz wam pokażemy. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo z tyłu za nami było widać glony. No i jest teraz sporo tych glonów tutaj powywalanych. Tam dalej, jak byliśmy na masażu, było ich znacznie mniej. W stronę na koniec tej plaży, jak jest hostel Mad Monkey, jeśli się teraz nie mylę, no to też ich jest coraz mniej. Albo po prostu chodzą i oczyszczają te plaże, albo tak to może tutaj wywala. Po drodze mijamy, tak się nazywa, jakiś hostel na plaży. Nie wiemy jak pokoje, ale słyszymy, że klimacik jest dobry, są leżaki, jest jakieś piwko, jest bar, można pewnie też coś zjeść. O, też i masują obok. Piękne widoki, bo tutaj są też palmy, a my dalej idziemy poszukać tego punktu. Widać, że stare łódeczki porozwalane albo do remontu. Patrzcie, ta to widzę, że jest remontowana. Niedawno była malowana. Kawałeczek dalej też jest jakiś resort, czy to tylko restauracja? Takie miejsca, żeby sobie zjeść. Nie widzę pokoi, może gdzieś tam z tyłu, ale to bardziej lokalni tutaj mieszkają, ale są powystawiane też leżaki. O, oczywiście jakiś masaż można sobie tutaj kupić. To jest ta nasza plaża, na której spędziliśmy teraz czas i tutaj jest przejście. Oczywiście tam są jakieś ścieżki, też można przejść, ale ona tutaj się łączy plaża w plażę. Można plażą przejść na drugą plażę. Pewnie się nazywa ona inaczej, nawet nie wiem. I tutaj też są jakieś resorciki, oczywiście trochę syfu, bo to wiadomo, tutaj też No tutaj to sporo. dość normalne. Jak nie ma jakichś właśnie turystycznych miejsc, tylko sami lokalni, no to zobaczcie. Jakoś mało o to dbają, no tak to wygląda i tu jest ta druga plaża. Też piękna. Klimacik robią na tej plaży, te łódki i palmy wystające. Zapytaliśmy o viewpoint i ponoć jest tam. Pan mówi, że jest zabronione tam wchodzenie, ale tutaj jakby nikt tego nie pilnuje. Tam może zabronione, bo te skałki są, widziałem,
No nikogo też tutaj nie ma jakby. I tutaj jest ta ścieżka, przejście, tylko jest napisane, że jest prywatna posesja i żeby tutaj nie chodzić, bo pewnie tędy można przejść. Tam psy są, dlatego pan pewnie może też tutaj mieszka i mówi, że no nie można tędy. No nie dziwię im się, bo jakby ludzie im chodzili właśnie przez całą tą posesję, no to trochę by się wkurzali. Widziałam też, że lokalni podjechali tam skuterem na koniec plaży. Może tam jest jeszcze jakieś wejście, ale nie wiem, czy my tam aż tam idziemy? Oni tam robią jakieś biznesy, mi się wydaje. A jeśli nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Na viewpoint nie wejdziemy, ale za to wam pokażę tą naszą plażę, jak wygląda. Widzę, że powoli mamy przypływ. Jak słońce wychodzi, to ta plaża nabiera innych już kolorów. Pięknie jest, bo wcześniej było tak szaro. Tak szybko z tamtej plaży wyjechaliśmy, że zapomnieliśmy nawet nagrać, że jedziemy, a dojechaliśmy teraz już na kolejną plażę i chcemy stąd zobaczyć zachód słońca. Nie jest to podobno miejscówka taka typowa na Lio. zachód słońca, Lio Beach się nazywa, aczkolwiek idziemy zobaczyć, bo podobno czasami kolory spektakularne. Po drodze dobra droga była zrobiona, bo widzimy, że tutaj jest jakoś nowo, jeszcze nie otwarty, ale nowy resort się buduje. Z tamtej strony też jest jakiś, więc to jest taka resortowa bardziej miejscówka. Tak, Jeszcze o. stoi rusztowanie w środku Tak, pokoju. jeszcze nie gotowe, jeszcze kilka miesięcy im to zajmie. Przed wejściem na plażę widać, tutaj jest jakaś kawiarnia, można coś zjeść. Tutaj jest jakiś bar, tu znowu co to, jakieś jedzenie. To Aha. wygląda na kawę jakąś albo coś do zjedzenia. Tam znowu jakaś budka lokalna, znaczek Red Horse'a, a jak Red Horse to wiadomo, co to. Ale Widzę to też jakiś pomost tam za tobą. Tak, ale tutaj w ogóle wygląda na taki, jakby ktoś przyjechał, to rozstawił sobie, jak jakiś festiwal jedzeniowy, tak mi się to Tak. kojarzy, jakieś takie food trucki jakby pozarozstawiane. No nie są to food trucki, ale tak mi się skojarzyło. Plażyczka super, świetna, też taka kameralna. Z drugiej strony też, pięknie. Tu widzicie ten pomost, o którym wam mówiłem. I jakbyście chcieli przyjechać w to miejsce i macie większy budżet niż my, na przykład 250-300 zł za nockę, no to tam za mną już są jakieś hotele, są sklepiki, są restauracje. Z tej plaży tutaj nie trzeba się nigdzie ruszać. Możecie sobie spędzić fajny weekend. Jestem w szoku, bo tam obok nas nie ma aż takiej szerokiej plaży, a tutaj fajnie i te klimatyczne knajpeczki naprawdę podoba mi się. Co też fajne, ale nie wiem po co, oznakowane są drzewa i to było oznakowane w tym roku. Kokosowa, palma i tutaj jest 1309, 1308. Inne drzewa też mają tam oznaczenia, też jest nazwa napisana drzewa. A co jeszcze tutaj fajne, jak się przyjrzycie, to te górki wyglądają jak na Koh Tao w Tajlandii. A mi się skojarzyło z Pipi. Z Pipi. Aha. O, też podobnie. Też górki wystające. O, fajny klimacik. Idziemy już od strony plaży na parking i tutaj są fajne knajpeczki. Cenowo jest drożej, ale to też nie ma jakiejś tam tragedii. No 35 zł jakaś pasta była, to taka najtańsza było z kurczakiem. A no reszta wiadomo, jakieś owoce morza, no to już i 80 i 100 zł. Zachwycona widzę. No ja idę tu jakbym była w jakimś innym świecie w ogóle, jakbym nie była... Tak, jak na- inne miasto, no zresztą jest inne- inne miasteczko, no, ale tak, ale jak inny jakby- kraj nawet trochę. Tak, inny kraj jakby to było, no takie budynki wywalone, no w El Nido tego nie ma. Jest kilka przy plaży takich fajnych resortów, ale jakby tu całość tak zbudowana jak takie inne miasteczko w środku. Jak w Europie jakieś knajpy, Tak. jakieś fajne miasteczko. A my w sumie wpadliśmy tu na chwilę tylko zobaczyć jak jest. Tak. Podobała nam się, aż szkoda, że wcześniej nie zajechaliśmy, ale jedziemy teraz już do miasta na plażę i mamy nadzieję, że będą właśnie super kolorki jeszcze z zachodu. Mówię wam, te miejsce takie bardziej luksusowe. Jak macie trochę więcej siana i nie chcecie właśnie tam się kisić w tym El Nido,
no to tutaj jak najbardziej, nie wiem dlaczego taką miejscówkę tutaj zrobili akurat, bo nie ma tutaj miejsca na takie lokalne rzeczy, bardziej właśnie takie resorciki. Tam na początku było wejście jakieś tam coś sprzedawać, ale tutaj znowu to już jest tak ładnie europejsko. Aczkolwiek w ciągu dnia możecie tutaj przyjechać i się Plaża zrelaksować. otwarta. Zgubiliśmy się po drodze, jedziemy cały czas przez to miasteczko. Tak to wygląda jak jakiś las namorzynowy, las deszczowy, nie Jakiś namorzynowy. resort Tak, tutaj, tak, drogi resortowe. stali nawet ochroniarze, mówili tutaj nie, tam proszę jechać. Trochę jak z Simsami mi się to miasteczko skojarzyło. Ale tutaj jest od razu lotnisko. A może dlatego tu tak porobili jakieś, ale no dziwna Lotnisko sprawa. Enido. No właśnie. Nawet rondo tutaj mają. I tu kolejny jakiś taki, no fajny budyneczek. Podpytaliśmy tutaj pana, czy na Lido to tędy, bo mapa nam pokazuje w sumie tędy, a pan mówi, że mamy w lewo. W ogóle no nie wiem. Taką drogą to powoli to wygląda, jakbyśmy jakimiś prywatnymi w ogóle drogami jechali po zamkniętym terenie. Małe przeszkody po drodze, ale Marcin dał radę. Wygląda na to, że wyjechaliśmy z tego miasteczka do głównej drogi już. Wjechaliśmy na ulicę. Podobno 6 wybiła, ale no kurde, Nie dopiero można co 6 wybiła i tu nie można wjechać. Kolenie jakieś, no. A my nie wiedzieliśmy Ale tam jest o tym. zastawione, wcześniej było Tam 6, jest- a tutaj jeszcze nie ma A tu tego. nie ma nic Nie ma zastawionego. zastawione, no. Więc nie wiedzieliśmy, Dobra. zresztą dopiero wybiła 6. No Nie tak. zobaczymy. Ja niezłe powiem wam, puścili nas bez mandatu. Ale tu powinna być barierka jakaś, wiecie. No nie ma Że nie nic, można zobaczcie, wjechać. wjeżdżamy, nic nawet nie jest, jakiegoś znaku ja tutaj nie widziałam. Ale tu pewnie postawią zaraz. Tak, no dobra, dobrze, że bez mandatu, to tu chyba musimy wyjechać. A teraz takim boczkiem uciekliśmy z tej ulicy i będziemy szukać, o tam są Marcin chyba pod tym parkingi, zobacz. O, dobra, To może no. tam zaparkuję, o tam już jest napisane, żeby nie wjeżdżać. Zatrzymaliśmy się jeszcze na ulubioną przekąskę Mariki, czyli kebab. A w mieście tyle ludzi, takie kolejki już, że ja muszę coś już jeść, więc tutaj na szybciutko. Jest i kebab Mariki, kosztuje 80, czyli około 5 zł. Taka rolka tak wygląda. Thank you, Oni to w blenderze miksują, dlatego to jest tak jak wygląda jak mięso mielone. Koniec podróżowania na dziś skuterem, przynajmniej tak mi się wydaje. Idziemy do naszego hotelu, tak się nazywa nasz hotel. O, nie wiem czy widzicie, słabe światło. Takie zmrożone kolega dostał, pokaż. O kurde, puknie i lód będzie w środku. A my przyszliśmy na filipińskie burgery. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia. U nas taka lampa. Mari wstała wcześniej i mówi, że deszcz padał, tak? Lało! A my dzisiaj przedłużyliśmy sobie skuter i wybieramy się na kolejne plaże. Zatrzymaliśmy się na jedzenie nie po drodze, musieliśmy nadrobić trochę. Biorę sobie taką wieprzowinę, tu jakąś z warzywami. A taka restauracja, po prostu wchodzi się do kogoś do domu. Tutaj są półki, ciuchy poukładane, tam jest lodówka, tutaj Tak, jest to- stolik, dzieciaki się bawią. O, normalne życie, to jest ich kuchnia. 4,30 taka porcja wychodzi, 70 peso. Mari wieprzowinę zajada, o proszę. Dobre. Domówiliśmy takie pierożki, dwa wychodzi 10 peso, czyli to jakieś 60 groszy lekko. To się jak sushi właśnie z sojowym sosem. Poleci? Tak, leciutko tak. To jest taka mielona wołowina z pierożkiem. Trochę jak wontony, tylko nie jest zamykane do końca. Wyrazisty smak wołowiny. Czuć. A nie ma żadnych Myślę- chrząstek? Nie. Dobre mięso mielone. Myślę, że tobie nie posmakuje przez ten smak wołowiny. To zjedz drugiego już. Dobrałem sobie jeszcze tych pierożków, żeby rachunek był równy. O, taki woreczek załadowany. 200 peso zapłaciliśmy, czyli 12 zł za to wszystko. Też Fajnie, nie lokalnie. jadłem. Tak. A wcześniej pytaliśmy pani i chciała 120 za talerzek. Tak. Ale tutaj 120 to takich Tutaj cen nie 70, ma. tak. Tak, 60-70 ceny to dobre. Chyba że waliła naprawdę dużą porcję, ale wątpimy w to. Idziemy na plażę i ponoć można wejść takim deptakiem. Tutaj są jakieś sklepy, restauracje. A że Marii jeszcze nie dojadła, to Zapraszam do idzie do McDonald's. Złotych Łuków. Zamówienie złożone wyszło 301 peso. O, jeszcze coś można dorzucić. Chcemy jeszcze tak, oni zawsze na koniec pytają. Może ryż, Marcin? Nie, dziękuję. Do hamburgera. Okej, płacimy 300 peso, to będzie jakieś 18 no prawie 20 zł powiedzmy. Są już nasze skarby. Bierzemy na wynos? Bierzemy. Kawka dla Ciebie, proszę bardzo, żebyś dzisiaj dziękuję. sił nabrał. Ice coffee dzisiaj. A u mnie McFlurry. Oreo. Kto wie, to wie.
Jedzenie na plażę kupione, kawa jest, Mari ma lody, idziemy... Jak się nazywa ta plaża, Mari? Los Caballos? Jakoś tak, zapomniałam. Widzicie, jak dojdziemy, to wam jeszcze przypomnimy. Ta droga na plażę to nie tylko droga na plażę, tylko tutaj są biznesiki. Teraz niektóre są pozamykane, tak jak tutaj widzicie, ale jest, patrzcie, siłownia tutaj, dość spora, można sobie poćwiczyć, jak ktoś chce robić formę na wakacjach, no to nie my. proszę bardzo, ale to nie my, tak, o, no sprzęt konkretny. Jesteśmy już na plaży, ale pogoda nam dzisiaj nie dopisuje, są chmury, słońce nie wychodzi. Mimo wszystko te kolorki są nie najgorsze, też mało ludzi tutaj na tej plaży, można się zrelaksować. Wydaje mi się, że pójdziemy sobie tam dalej. Idziemy teraz właśnie wzdłuż plaży i mijamy jakieś takie bary, knajpeczki, ale za stolik, na przykład tutaj, trzeba zapłacić 500 peso. To znaczy nie zapłacić, po prostu wydać na barze i wtedy możecie sobie usiąść, siedzieć, wypić tego drineczka z takim widokiem. Są też fajne knajpy, że wydajecie minimum 500 i możecie korzystać z tego, ale to nie, że płacicie i to idzie tylko za leżak, tylko z tych 500 możecie sobie wykorzystać to wszystko właśnie w jakiejś restauracji. Przed chwilą właśnie to powiedziałam, Aha. to samo, Okej. ale tam z tyłu za tobą jest piękny basen, ja widzę. Tak. I tu podobna ta plaża jest jedną z piękniejszych plaż na zachód słońca. Podpytałem o cenę w tym hotelu, 4000 z widokiem na plażę. Bardzo ładny widok. Słońca nie ma, już wam mówiłem, ale jak jest słońce, to pięknie. Spójrzcie na te wysepki. Jak byliście w Tajlandii, to wam też się może to kojarzyć z wyspami, na przykład z Pipi. Mari zamówiła sobie chrupiącego kurczaka, ale już wygląda zleżało. No już trochę go Ale niesiemy. Smacznego. Burger musi się rozjeżdżać. O. Dobry? Kolejnego trzeba iść. U Marcina cheeseburger, taki standardowy, zwykły, podobno najbardziej sprzedawany. Słodki. Kawę też zamówiłem słodka. Od razu, oni lubią cukier tutaj. No najważniejsze to mięsko. Chrząści. Niczym się nie różni od tych filipińskich. I ten kosztował chyba 59 peso, jeśli się nie mylę. A wczoraj braliśmy za 100 filipińskie dobre burgery. Dla chętnych jest też zipline, ale widzimy, że ona jakoś słabo działa, bo ci ludzie zatrzymują się na środku. Kolejny jedzie, zobaczymy, czy on do końca dojedzie. Wygląda na to, że tak, ale zwolnił bardzo na końcówce. Od połowy już w sumie. Tutaj można kupić bilety na zipline, tam się gdzieś wchodzi na górę. 600 to kosztuje, pani sprzedaje. Koniec tego relaksu na tej plaży. Jeszcze po drodze wstąpiliśmy na masaż za 500 peso, za 30 zł wyszło. Także spoko, pani nas wyklepały, ja nawet trochę przysnąłem. Mi się też udało, ale dostałam chrypy, bo akurat centralnie nade mną był wiatrak, jeszcze włączona klimatyzacja. I prosiłam panią, żeby wyłączyła. Pani mówi, że nie może, bo tam jeszcze na drugą osobę wieje. No i tak. No, ale pewnie zaraz przejdzie, muszę czegoś się napić. To ja miałem chrypę rano po Red Horse. No. Zatrzymaliśmy się po drodze na punkt widokowy, ale patrzcie, jaki tu jest świetny basen. Ten hotel nazywa się Lime Resort, jakbyście chcieli, to sobie sprawdźcie. No nocka kosztuje ponad 300 zł, 5,5 tysiąca widziałem, no nie mało, no ale piękny widok i tutaj jest zawsze zachód słońca w tą stronę. Zmiana kierowcy, Mari przejęła stery. Mówi, że się chce przejechać chociaż trochę. Przyszliśmy na plażę, która się nazywa jak, Mari? Korong, korong. Korong, Korong. To jest nasza plaża, tam gdzieś dalej. No może nie na plaży, ale tam gdzieś dalej my mieszkamy. Marcin idzie odebrać skuter, wraca do hotelu trochę popracować, a ja idę się tu przejść, bo w sumie niedaleko mamy. Ile to tak będzie? Z 10 minut myślę do hotelu mam. Myślę, że lepiej troszkę. Powoli zejdzie ci. Ja idę teraz popracować, Mari znowu wieczorem będzie pracowała. Dokładnie tak. Ciao. Pójdę później, pa! Tutaj na plaży też ostrzeżenie przed meduzami, w hotelach też ciągle widzimy wywieszki. O, a w tym hotelu mieszkaliśmy 2 lata temu i to całkiem przypadkiem jakiś był problem na Agodzie.
Nie problem, a w sumie pomyłka cenowa i zapłaciliśmy jakieś grosze. Jak słońce zaświeci, to od razu całkiem inaczej ta plaża wygląda. O, tutaj też jakiś fajny resorcik z basenem. No super, bo tutaj jest świetny zachód słońca, właśnie z tej plaży moim zdaniem najlepszy. No i tak sobie siedzieć tu w tym basenie, no marzenie. Tym bardziej, że plaży tutaj na zachód słońca to prawie w ogóle nie ma. Kolejny fajny resorcik tutaj przy samej plaży. Palmy wysokie, kokosy. Jest godzina 15:40 i zobaczcie, jak już daleko jest woda. Tutaj to tylko taki mały kawałeczek plaży został. A tutaj co to? Przeszkoda na drodze się trafiła. Muszę przejść przez taką wodę, coraz widzę tam jej więcej przybiera. Rzeczka dosłownie i mostku nie postawili. Może się powtórzę, ale ta plaża właśnie bez słońca no nie ma jakiegoś aż takiego uroku samego w sobie, choć te skały są przepiękne, ale na zachód słońca robi się tutaj magicznie, dużo światełek, ludzi siedzących w barach. No generalnie fajny jest klimacik. Cześć piesku! Tutaj podobno jest najlepsza miejscówka na zachód słońca. Jak byliśmy, to było tutaj full, nie było wolnego stolika. Ale no nie dziwię się, bo naprawdę tutaj jest spektakularnie. I to kolejne takie miejsce, gdzie morze łączy się z kanałem. Ja już doszłam do końca w sumie plaży. Zaraz wchodzę na ten pomost. 2 minutki jestem w hotelu. Kawałek plaży tu się dalej ciągnie, a ja skręcam. W sumie tutaj można iść do hotelu, bo to już jest nasz hotel, ale nie, pójdę tą główną ulicą. 20 minut i jestem pod naszym hotelem. O, tutaj otworzę. Tak to wygląda. Zresztą to już Wam pokazywaliśmy. Chwilę byłam w pokoju, teraz przyszłam jeszcze na El Nido, tą plażę główną. Zobaczcie, całe tamte góry już w chmurach. Nie wiem, czy będzie z tego zachodu dzisiaj coś. A tutaj na plaży przede mną ślub. Wygląda na to, że trafiłam na przysięgę. Panna młoda czyta z telefonu. A w tej restauracji wygląda, że będzie przyjęcie. O, pani młoda, jak się popłakała. Na pewno też bym płakała. Pan podaje chusteczki, ale pięknie. Co mi się rzuciło w oczy, to to, że wszyscy panowie mają niebieskie koszule, a panie niebieskie sukienki. W powietrzu unosi się taka dziwna mgła, że wydaje się, że ten obiektyw jest brudny, ale nie jest. Po prostu te chmury też trochę widać, że szybko się przemieszczają i są dosyć nisko. I może to jakaś taka bryza teraz nadeszła. Mari już po pracy, w sumie przed pracą, była coś popracować. Ja też posklejałem filmy. O, ochrona, teraz jeszcze przyjechaliśmy pieniądze wybrać, bo nam brakło. BPI, tu można tylko 10 tysięcy, nie daje 20, w innych miastach dało 20 tysięcy. A w innym bankomacie w ogóle nam nie czytało kart, teraz byliśmy w Tak. dwóch, więc trzeba z tym uważać, ale ten jakby sprawdzony jest tutaj. A musimy wybrać pieniądze, bo jedziemy zarezerwować wycieczkę. Wycieczkę. Stałem w kolejce i pan mówi, że nie ma chyba siana. No to wygląda. Płacimy depozyt za wycieczkę i jutro się wybieramy. Jak ktoś tak, to jest tutaj, o, to jest jego biuro. Bardzo tanie ma wycieczki. Jak sobie sprawdzicie w Google, to traficie tutaj. My jutro płyniemy na Tour A. I mamy inną cenę niż jest tutaj, na pewno. Zamawiamy filipińskie danie, 3. dzień z rzędu. Mari już wróciła do pokoju, a u mnie na kolację taka wołowina w sosie i kubka ryżu.